Jest to naszym zdaniem najciekawszy fragment programu emitowanego na antenie telewizji Republika ośmieszającego obecnie rządzących. Polubienie, subskrypcja i komentarz to wsparcie dla naszego kanału i wartości, jakie wyznajemy. Dziękujemy, że z nami jesteście. Po wielu partiach chodził, od prawa do lewa upajał elokwencją, przemawiał i doradzał niejednemu. Gdy wicemarszałek Senatu Michał Kamiński stanął oko w oko z widzami protuskowego TVN-u, bardzo potrzebujemy Donalda Trumpa. zmarnował bez wątpienia wieczór wyznawcom naczelnego hasła Silnych Razem, które jako element kultury koalicji 13 grudnia i jej elit nie znalazły miejsca w kategorii hejt. Kamiński skomentował coś, o czym Tusk wolałby nie przypominać. Z szacunku dla historycznej prawdy robimy to za pana premiera. Trump, jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie. Który czuje się delikatnie rzecz ujmując pogubiony w nowej geopolitycznej rzeczywistości. Nazwijmy rzecz po imieniu. Ta, niektórzy uważają, rewolucyjna zmiana polityczna w Stanach Zjednoczonych spowodowała pewną polityczną dezorientację w wielu państwach europejskich. Co europoseł Patryk Jaki podsumował tu i teraz jednoznacznie. Mamy wszystko, czego potrzebujemy, ale mamy jeden problem. Premiera oszusta. A dezorientację rozszerzył na całe spektrum tuskowej działalności. Mówi o uniezależnieniu się od Rosji, a w zeszłym tygodniu wyszło, że kupił rosyjski gaz za 26 milionów w Warszawie i z listy sankcyjnej ściągnął partnera Gazpromu po fikcyjnej transakcji za 3 zł. Mówi o bezpieczeństwie i obronie granic z migracją, a realizuje z wami pakt migracyjny i buduje w Polsce 49 centrów dla nielegalnych migrantów, aby ostatnie bezpieczne miejsce w Europie uczynić na wasz kształt i wasze podobieństwo. Michał Kamiński natomiast, który pod wpływem nagłego uderzenia politycznej szczerości obnażył przed widzami TVN-u krótkowzroczność Donalda z Trójmiasta, My, Polacy, nie możemy sobie pozwolić na konflikt z amerykańską prezydencją. I dzisiejsze przemówienie Donalda Tuska było dobre, bo ono, mam nadzieję, też jest próbą wyjaśnienia tej nieszczęsnej wypowiedzi Tuska o Trumpie i o tej agenturze rosyjskiej. sprawnie wyręczył polityków Prawa i Sprawiedliwości i niczym marnotrawny spin doktor powrócił z wyjątkowo trafnym dociekaniem. I ja się bardzo boję pytania, które Prawo i Sprawiedliwość może zadać w drugiej turze wyborów prezydenckich. Czy Polskę stać na to, by prezydent i premier byli pokłóceni ze Stanami Zjednoczonymi? Czym w zasadzie wyczerpał temat pod tytułem Tusk, Trzaskowski i polsko-amerykańskie relacje, dokładając zasmuconej prowadzącej, która jak naiwna uczennica dopytywała A chce mi pan też powiedzieć, że PiS ma lepsze relacje z Donaldem Trumpem niż obecna koalicja rządowa? dodatkowych powodów do refleksji. Sorry, Jarosław Kaczyński nie nazywał Donalda Trumpa agentem rosyjskim. A miało być tak pięknie. Trump miał nigdy nie powrócić. Marsze LGBT miały wywindować sondaże. Edukacja zdrowotna według Nowackiej miała ukształtować nowego człowieka. My was witamy w dobrej przyszłości. Trzaskowski miał ugasić planetę. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, że jeżeli nie zrobimy nic, to za chwilę będziemy się bić o wodę. Wybór jakiejkolwiek płci miał dać poczucie spełnienia. Ci ludzie są przestraszeni, ponieważ podstawy funkcjonowania tych pseudoelit są wyraźnie w tej chwili podcinane przez zmianę społeczną i polityczną w Stanach Zjednoczonych. To są bankruci polityczni, którzy doprowadzili do bankructwa Europę. By na absurdzie, odwracaniu pojęć i indoktrynacji budować polityczny oręż na lata. To jest moja 3. parada, ale prawdą jest, że ja mam dosyć liberalne poglądy jak na Platformę Obywatelską. Ideologia, która niestety przezwycięża zdrowy rozsądek w tak wielu sektorach życia gospodarczego, edukacyjnego, w oświacie i w bezpieczeństwie Polski. Słuchajcie, weźmy tę kwestię kluczową, jaką dzisiaj jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwie, o którym Tusk mówił dużo, spijając ust Webera gratulacyjne poematy. Zakończyłeś poprzednie rządy w Polsce, przywróciłeś praworządność, odblokowałeś 137 miliardów euro środków europejskich i przywiodłeś Polskę do najbardziej wpływowych stołów negocjacyjnych na świecie. Kto by się przejmował stołem pod nazwą USA? A nawet te 137 miliardów, które były ogniwem wyborczego szantażu lewicowych elit w Europie, trafia Bóg wie gdzie.
Gdzie? Bo na przykład w zabetonowanej przez KO Łodzi nawet wniosku na tramwaje nie potrafią wypełnić. Łodzianie teraz doświadczą na własnej skórze, płacą coraz więcej za komunikację miejską, jeżdżą porozwalanymi tramwajami, które są zbierane ze złomowisk z całej Europy i dalej będą zbierane z tych złomowisk, będą sprowadzane stare tramwaje z Niemiec, ponieważ nie znalazły się pieniądze na tabór nowy w Łodzi. I kiedy nawet koalicjanci mówią jak jest. Nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi są w interesie Polski i każdy premier, każdy prezydent, każdy rozsądny polityk powinien o nie zabiegać i ważyć każde słowa bez względu na to, czy to jest kampania wyborcza, czy to jest tuż przy jednych, przy drugich wyborach, bo wydaje mi się, że jednak te słowa zawsze mogą później rezonować. To choćby podczas zbliżających się obchodów 80. rocznicy wyzwolenia Oświęcimia, na których pojawi się amerykański wiceprezydent J.D. Vance, ten rezonans może być niezwykle widoczny. Czy wtedy słowa Tuska? Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem. Wystarczą? Przypuszczam, że wątpię. Michał Solarz, Republika.